Cześć, dziś pokażę Wam w skrócie remont łazienki, jaki wykonałem na poddaszu. Będzie to łazienka w kolorystyce szarości z dodatkiem drewna i elementy złote, czyli złota bateria, umywalkowa, prysznicowa i bidetka. Wszystkie te baterie będą podtynkowe. W skrócie pokażę, jak to zamontowałem. Jak widzicie, łazienka jeszcze jest niewytynkowana i przystępuję do zamontowania baterii prysznicowej podtynkowej. Tak dokładnie nie będę tłumaczył, jak to po kolei się montuje, ponieważ jest mnóstwo filmików na YouTube z montażu baterii podtynkowych. Pokażę tylko w skrócie, jak to wykonałem. Jedynie to, co robię troszkę inaczej, to ostatnie 50 cm rurki daję rurkę stalową ocynkowaną i na uchwytach odpowiednio sobie ją ustawiam w pionie do płaszczyzny ściany i później mam deszczownicę naprawdę bardzo stabilnie zamocowaną, no ponieważ na kształtkach z rurek PP czy Spexa, no ta ostatnia końcówka troszkę się rusza, a tutaj na stalowej kolanku to naprawdę jest super stabilnie, mocno zamontowane. I przystępuję do montażu baterii podtynkowej, umywalkowej. Tutaj widzicie, mam obsadzone już listwy w pionie. Wyznaczają one mi płaszczyznę ściany, według której ustawiam boksa od baterii umywalkowej. Jeśli chodzi o wysokość, do wylewki od podłogi mam 107 cm. I teraz przystępuję do zamontowania bidetki. Również tutaj mam obsadzone listwy tynkarskie, dlatego wiem, jaka będzie płaszczyzna ściany i według tej płaszczyzny ustawiam sobie kąt prosty, żeby ładnie prostą bidetka była zamontowana. A teraz przystępuję do zabudowy stelaża podtynkowego. Sam montaż stelaża pominąłem, ponieważ jest również bardzo dużo filmów na ten temat, a więc wykonuję zabudowę stelaża. Oczywiście stosuję podwójne płytowanie. Zanim przystąpiłem do zabudowy stelaża podtynkowego po montażach baterii podtynkowych, łazienka została wytynkowana. Oczywiście wszystko schło przez kilka dni. Następnie wykonana była hydroizolacja w strefie mokrej i na całej podłodze łazienki, a teraz już przystępuję do przyklejania płytek. Zaczynam od podłogi, format płytki 120 na 120. Łazienka jest co prawda mała, ale kto bogatemu zabroni mieć dużą płytkę w małej łazience. Każda płytka oczywiście jest przed położeniem zawsze wysmarowana klejem, na podłodze idzie grzebień, wszystko jest porządnie dowibrowane, tak żeby było jak najmniej pustych przestrzeni pod płytką. A tutaj widzicie taką listwę spadkową, którą udało mi się wyciąć z płytki. Można oczywiście taką listwę spadkową sobie dokupić w czarnym lub w innym kolorze. Ja jednak zawsze staram się wykonać to z płytki.
I ta ostatnia płytka, którą w tym momencie przykleję, na fuzę będzie przełamana ze spadkiem w kierunku odpływu liniowego. Zawsze tutaj przy odpływie liniowym staram się na maksa wycisnąć klej, aby wyszedł po bokach, żeby nie pozostawiać pustych przestrzeni pod płytkami. Oczywiście istotna jest też dilatacja obwodowa, więc na drugi dzień wydłubuję jeszcze niedoschnięty klej między płytką a ścianą, żeby płytki mogły sobie spokojnie pracować. Na ścianę będę kleił płytki 120 na 60 w troszkę jaśniejszym kolorze. Wypoziomowałem sobie pierwszą warstwę, cinkę na dole robię pod światło lasera. Po to ta wcinka, no oczywiście po to, żeby na górze przy suficie wyszła mi cała płytka. Jest trochę zabawy, żeby tą dolną płytkę wciąć odpowiednio ze spadkiem do odpływu liniowego, ale nie jest to aż takie trudne. No, przy obróbce okna trzeba sobie wcześniej wszystko rozplanować, tak żeby płytka weszła pod ramę okienną i po bokach również, tak jak w tym przypadku, rozplanowałem, żeby płytka weszła mi za ramę okienną. Jest tam wszędzie zrobiona hydroizolacja, ponieważ no, okno jest w strefie mokrej, a więc wcześniej starałem się wszędzie wkleić tam taśmy uszczelniające i jak najbardziej uszczelnić te miejsca, gdzie okno styka się ze ścianą.
teraz przyszedł czas na obklejenie zabudowy stelaża podtynkowego. No i tutaj, jak widzicie, płytki drewniane będą wklejone również w pionie, tak żeby troszeczkę ożywić tą łazienkę, a reszta ściany będzie w szarości. Tutaj tak dokładnie z tego nie widać, ale każda płytka, którą przyklejam, wysmarowana jest wcześniej klejem, dobrze dowibrowana i spięta klipsami. I tutaj mamy już finalny efekt tej łazienki po fugowaniu, silikonowaniu i po wszystkich montażach. Jeśli spodobał Ci się ten film, zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę, zostaw komentarz, to da mi motywację do nagrywania kolejnych filmów. Zapraszam również na mój kanał.